Samarkanda, Buchara, Taszkent to miasta najczęściej odwiedzane w Uzbekistanie. Ale jest jeszcze Chiwa, trochę na uboczu, traktowana nieco po macoszemu. Niesłusznie, bo w mojej ocenie jest najpiękniejszym miastem tego kraju. Zobaczcie sami. Chiwa to jedno z tych miejsc, które sporo turystów omija. Leży daleko od Taszkentu, Samarkandy czy Buchary. Dla części podróżujących jest po prostu zbyt odległa, zbyt niewygodna logistycznie. A jednak większość ludzi, którzy tu dotarli, twierdzi, że Chiwa jest najbardziej klimatyczna ze wszystkich miast Uzbekistanu. Nie jest największa, nie jest najbardziej monumentalna, ale trudno znaleźć drugie miejsce w Azji Środkowej, które zachowało się w takiej formie. To miasto nie wygląda jak rekonstrukcja. Ono wygląda tak, jakby czas po prostu zatrzymał się kilkaset lat temu. Historia Chiwy sięga starożytności. Miasto rozwijało się w rejonie Chorezmu, jednej z najstarszych cywilizacji Azji Środkowej. Już w VI i VII wieku było ważnym ośrodkiem handlowym. Przez pustynne tereny przechodziły karawany jedwabnego szlaku. Kupcy przewozili jedwab, przyprawy, metale i niewolników. W XVI wieku miasto zostało stolicą Hanatu Chiwy i od tego momentu zaczęło odgrywać kluczową rolę polityczną w regionie. Przez wieki miasto żyło z handlu, ale również z najazdów i niewolnictwa. Na targach sprzedawano ludzi pojmanych podczas wypraw na tereny Persji czy dzisiejszego Kazachstanu. Chiwa była jednocześnie bogata i brutalna. Potężne mury miały chronić mieszkańców przed atakami, ale też kontrolować handel i przepływ ludzi. Do dziś zachowały się gliniane fortyfikacje otaczające stare miasto i Czankala. Na Chiwę przeznaczamy 2 dni. Powinno wystarczyć. Mieszkamy w ścisłym centrum, czyli Iczankala, gdzie zgrupowane są wszystkie najważniejsze zabytki. Wszystko więc mamy w zasięgu ręki. Iczankala to serce Chiwy. Zamknięte miasto otoczone murami wpisane na listę UNESCO. W środku znajduje się kilkadziesiąt zabytków i setki domów z XVIII i XIX wieku. W przeciwieństwie do wielu historycznych centrów Azji, to miejsce nie zostało całkowicie przebudowane. Nadal mieszkają tu ludzie, nadal działają warsztaty, małe sklepy i herbaciarnie. Dzięki temu Chiwa nie przypomina muzeum odgrodzonego od życia. Bardziej przypomina miasto, które przetrwało w niemal niezmienionej formie. Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli miasta jest Kalta Minor, minaret, który miał być najwyższy w Azji Środkowej. Budowę rozpoczęto w XIX wieku za panowania Mohameda Amina Khana. Plan był prosty: stworzyć wieżę widoczną z daleka, symbol potęgi Hanatu. Budowy jednak nigdy nie ukończono. Najprawdopodobniej przerwała ją śmierć władcy. Dziś minaret wygląda nietypowo. Jest niski i bardzo szeroki. Właśnie dlatego przyciąga uwagę bardziej niż wiele wyższych budowli. Całość pokrywa turkusowa ceramika, która stała się jednym z symboli Chiwy. Tuż obok znajduje się medresa Mohamed Amin Khan, największa w mieście. W XIX wieku była jednym z głównych ośrodków edukacji religijnej w regionie. Studiowali tutaj przyszli duchowni, urzędnicy i sędziowie. Medresa pokazuje, jak ważną rolę odgrywała religia i edukacja w strukturze państwa. W świecie Hanatów wiedza religijna była bezpośrednio związana z administracją i prawem. Kilka minut dalej znajduje się meczet Dżuma. To jeden z najbardziej niezwykłych meczetów Azji Środkowej. Z zewnątrz wygląda stosunkowo skromnie, ale wnętrze robi ogromne wrażenie. Dach podtrzymują setki drewnianych kolumn. Część z nich pochodzi z różnych epok i została wykorzystana ponownie z wcześniejszych budowli.
Światło wpada przez otwory w suficie i tworzy charakterystyczny półmrok. To miejsce ma zupełnie inny charakter niż monumentalne meczety Samarkandy czy Buchary. Bardziej surowy, bardziej intymny. Niestety był w remoncie. Nad całym miastem góruje minaret Islam Chodża, najwyższy w Chiwie. Powstał na początku XX wieku w okresie, kiedy Hanat próbował się modernizować. Wezyr Islam Chodża był ważnym politykiem i zwolennikiem reform. Chciał otworzyć państwo na nowoczesną edukację i ograniczone zmiany administracyjne. Dla części konserwatywnych elit był jednak zagrożeniem. Został zamordowany, a jego reformy praktycznie zatrzymano. Wieża ma około 57 metrów. Windy nie posiada, ale za to widoki niezłe. Ważnym miejscem w Chiwie jest pałac Tashhauli, rezydencja Hanów z końca XIX wieku. Został zbudowany na polecenie Hana Allaha Kuli Bahadura. Przy jego wznoszeniu pracowało ponad 1000 niewolników, a jego pierwszy architekt, Usznur Mohammed, został nabity na pal za to, że powiedział Hanowi, że nie będzie możliwe zbudowanie pałacu w ciągu 2 lat, tak jak życzył sobie tego monarcha. Jego następca potrzebował 8 lat, żeby dokończyć budowę, ale przezornie o tym nie wspomniał Hanowi, gdy przejmował pracę. Kompleks miał około 150 pomieszczeń i był podzielony na część administracyjną, prywatną oraz harem. Tutaj koncentrowało się życie dworu. Tutaj przyjmowano ambasadorów, podejmowano decyzje polityczne i organizowano codzienne funkcjonowanie państwa. Pałac pokazuje ogromną różnicę między życiem elit a zwykłych mieszkańców miasta. Jeszcze starszym centrum władzy była cytadela Kunia Ark. To właśnie tam przez długi czas mieszkali Hanowie. Cytadela pełniła funkcję zamkniętego miasta w mieście. Znajdowało się tam skarbiec, sądy, koszary i pomieszczenia administracyjne. W praktyce była to twierdza chroniąca aparat państwowy. Jednym z najważniejszych miejsc duchowych w Chiwie pozostaje mauzoleum Pahlawana Mahmuda. Pahlawan Mahmud żył w XIII wieku. Według tradycji był poetą, rzemieślnikiem i zapaśnikiem obdarzonym ponadprzeciętną siłą, który zyskał ogromny szacunek mieszkańców, ponieważ miał również zdolność uzdrawiania ludzi. Zgodnie z jego wolą został pochowany w swoim warsztacie skórzanym. Jego grób był i nadal jest uważany za miejsce święte i stał się celem pielgrzymki. Stopniowo mauzoleum przekształciło się we wspaniałą budowlę z największą kopułą w Chiwie, pokrytą niebieskimi glazurowanymi płytkami. W obecnym kształcie istnieje od początku XVIII wieku. Z czasem zaczęto tu chować Hanów Chiwy i ich najbliższych. Warto wybrać się na mury obronne Chiwy. Obecnie mają one około 2,5 km długości. Otaczały Iczankala, wewnętrzne miasto, które przez stulecia było sercem Hanatu chiwańskiego. Wzniesiono je z suszonej cegły i gliny, materiałów typowych dla architektury Azji Środkowej. Chroniły miasto przed najazdami, ale też wyznaczały granice świata uporządkowanego, pałaców, medres, meczetów i bazarów. Poza nimi zaczynał się step, pustynia i niepewność. Chiwa różni się od Samarkandy i Buchary jeszcze pod jednym względem. Tamte miasta były przez wieki przebudowywane, niszczone i odbudowywane. W Chiwie zachował się bardziej zamknięty, spójny świat. Wąskie uliczki, gliniane mury, medresy i minarety tworzą przestrzeń, która wygląda niemal tak samo jak 100 czy 200 lat temu. I może dlatego właśnie Chiwa robi tak duże wrażenie. Nie próbuje nikogo przytłoczyć rozmiarem.
nie konkuruje z monumentalnością Samarkandy. Zamiast tego pokazuje codzienność dawnego Hanatu, zamkniętego świata na krańcu pustyni, który przez stulecia żył własnym rytmem. I kiedy opuszcza się jej mury, trudno pozbyć się wrażenia, że Chiwa nie jest tylko zbiorem zabytków, lecz jednym z nielicznych miast, w których dawny świat wciąż zachował swój kształt. Będąc w Uzbekistanie, koniecznie spróbujcie i zobaczcie, jak przyrządza się somsę, jedną z narodowych potraw tego kraju. A na koniec zapraszam na krótki wieczorny spacer po tym pięknym mieście. A w następnym odcinku dotrzemy nad Morze Aralskie, a właściwie na to, co po nim pozostało. Będziemy jechać samochodem po jego dnie. Zobaczymy też wraki statków na pustyni. Zapraszam na kolejny odcinek.